Jak płynąć szybciej na halsie? Pewnie gdybym znał odpowiedź na to pytanie, byłbym już co najmniej w trójce w PWA, a pewnie byłbym mistrzem świata. Ale postaram się jakoś Wam to przybliżyć. Jest to generalnie składowa wszystkich czynników, nad którymi pracujemy. Ustawień sprzętu, czyli generalnie polecam Wam testować wszystko, co tylko jesteście w stanie sobie wymyślić. Finy, ustawienia palety, ustawienia strapów, ustawienia po maszcie, po bomie, bomy, maszty, listwy. Absolutnie wszystko, co tylko jesteście w stanie w sprzęcie zmienić, zmieniajcie, próbujcie, a nuż wyjdzie coś szybszego. Druga składowa to technika i pozycja na halsie. Czyli na pewno chcemy mieć wyprostowaną przednią nogę, zablokowaną w kolanie, no i generalnie wypychać nią deskę do przodu. Tylna noga jest taką troszeczkę naszą manetką gazu, czyli możemy ją troszeczkę bardziej przycisnąć, możemy ją troszeczkę bardziej odpuścić. I wiadomo, im więcej siły mamy w przedniej nodze, tym bardziej jesteśmy w stanie zdusić deskę w dół, im więcej siły mamy w tylnej, tym bardziej jesteśmy w stanie tą manetkę gazu dokręcić. Co prowadzi nas też do naszej fizyczności. Im jesteśmy ciężsi, tym płyniemy szybciej. Oczywiście nie możemy zapomnieć o naszej ruchomości, o rufach i tak dalej, bo to też jest część slalomu, część ścigania. Ale generalnie, jak stare slalomowe przysłowie mówi, fat is fast. Czyli im jesteśmy ciężsi, tym szybciej płyniemy, ale to też się tyczy siły. Im jesteśmy silniejsi, tym jesteśmy w stanie lepiej przełożyć tą energię z żagla w prędkość. Na pewno chcemy też, żeby ta energia przekładała się jak najbardziej przez trapez, a nie przez ręce. Czyli musimy mieć ustawiony sprzęt tak, żeby było nam wygodnie. To jest pierwszy krok do tego, żeby płynąć szybko. Ma być Wam wygodnie. Generalnie na slalomie, żeby płynąć szybko, raczej chcemy mieć dobrze lub ciut za dużo, aniżeli za mało mocy. Mając mało mocy, wpadając w dziurę, nie jesteśmy w stanie już tak naprawdę nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie wygenerować mocy. Mając trochę za dużo, zawsze możemy się delikatnie otworzyć, delikatnie przedłużyć linki, delikatnie skontrolować, ustawić swoje ciało i zestaw bardziej w kierunku kontroli. Czyli generalnie polecałbym mieć raczej troszeczkę za dużo. Wiadomo, nie kosmicznie za dużo i nie odlatywać przy każdym szkwale, ale troszeczkę za dużo. Czyli bardzo generalizując, 3 elementy: sprzęt, technika, fizyczność. Ja nad tym pracuję codziennie od 15 lat, także powodzenia.